Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie wynik próby kalorycznej oraz jego interpretację. Jeśli próbę kaloryczną wykonujemy z użyciem systemu rejestracji oczopląsu VNG, to wynik otrzymujemy zazwyczaj w sposób automatyczny, obliczony przez komputer i jest on przedstawiany w formie takich kolorowych wykresów oraz wartości liczb bezwzględnych. Tutaj mamy taki przykładowy wykres badania próby kalorycznej. Zanim odczytamy wartości liczbowe, trzeba rzucić okiem na graficzny zapis wyniku, ponieważ wykres daje nam taki, można powiedzieć, szybki, wzrokowy pogląd na wynik. W praktyce możemy wyróżnić kilka postaci takich wykresów. Najbardziej popularny wynik próby kalorycznej przedstawia wykres przypominający motyla. Znany też jest pod określeniem motyla Freysa. To jest właśnie ten wykres. Widzimy tutaj jak gdyby skrzydła motyla, jedno skrzydło, drugie skrzydło i w pierwszej kolejności musimy wizualnie określić ich symetrię, czy te skrzydła są równe, a jeśli nie, to czy któreś skrzydło jest wyraźnie większe niż drugie. To odzwierciedla nam bowiem równowagę w reakcji obu błędników. I trzeba zwrócić uwagę, gdzie krzyżują się te proste linie. Prawidłowo powinny skrzyżować się w tym małym prostokątnym szarym polu, jest to tak zwane pole normy. Na tym konkretnym wykresie widać tego motyla, że te skrzydła są równe lub mniej więcej równe, a te proste linie krzyżują się dokładnie w polu normy. To znaczy, że reakcje są idealnie symetryczne. W rzeczywistości te skrzydła nie muszą być idealnie równe. Wystarczy, że nie ma między nimi różnicy przekraczającej 25%, wtedy uznajemy to nadal za normę. Inną graficzną formą jest wykres słupkowy. Tutaj mam taki przykład, w którym słupki po prawej i po lewej stronie oznaczają pobudliwość błędników i wizualnie już wstępnie można porównać, zanim odczytamy wartości liczbowe. Na tym wykresie widzimy, że całkowita wysokość obu tych słupków jest praktycznie równa. To znaczy, że nie ma różnicy w reakcji obu błędników. Kolejną popularną formą przedstawiającą wykres próby kalorycznej jest wykres strączkowy, gdzie widzimy w postaci takich pojedynczych kropek naniesione poszczególne uderzenia oczopląsu i możemy już w tej wizualnej formie rozpoznać prawidłowość i symetrię reakcji. Na tym konkretnym przykładzie widać, że te wykresy strączkowe dla prawego i lewego błędnika są symetryczne, mniej więcej takie same. To znaczy, że odpowiedzi obu błędników w próbie kalorycznej są w tym wypadku symetryczne, prawidłowe. Natomiast w tym miejscu mamy graficzny zapis oczopląsu i widać zaznaczone poszczególne fazy oczopląsu. Umownie ustalono, że oczopląs w prawo na wykresie zaznaczony jest do góry, natomiast w lewo zaznaczony jest do dołu. I te małe strzałeczki tutaj skierowane do góry oznaczają oczopląs w prawo, a te strzałeczki skierowane do dołu oznaczają oczopląs w lewo. Do innych form zobrazowania próby kalorycznej należą wykresy obrazujące liczbę uderzeń oczopląsowych i tutaj mamy takie przykłady wykresów według Clausena, według Haida-Stolla oraz wykres obrazujący całkowitą amplitudę uderzeń oczopląsowych, jednak te parametry w praktyce są znacznie mniej popularne i rzadziej wykorzystywane w interpretacji próby kalorycznej. No i po rzucie okiem na graficzny zapis następnie trzeba sprawdzić, jak to wyszło w wartościach liczb bezwzględnych. Te informacje zaznaczone są w tym wypadku na górze i oznaczone są literami JO, czyli jednostronne osłabienie, często też oznaczone jako CP, z angielskiego canal paresis, czyli niedowód kanałowy. I tą wartość oznacza się w procentach. To jest w zasadzie najważniejszy parametr próby kalorycznej, ponieważ ma on przedstawiać różnicę w reakcji obu błędników. Im większy jest ten współczynnik, tym uznajemy, że większa jest różnica funkcji lub inaczej działania obu błędników, czyli potencjalnie jeden z nich działa słabiej, drugi silniej. Taki jest właśnie cel próby kalorycznej, żeby określić reakcję każdego błędnika i porównać ją do strony przeciwnej. Zakłada się na podstawie badań zdrowych ochotników, że ta równowaga nawet u całkiem zdrowych nie musi być idealna i dopuszcza się różnicę dochodzącą do na przykład 20-25% za normę. Przy czym norma rzędu 20-25% różnicy u zdrowych ludzi jest tak naprawdę w zasadzie normą umowną. Drugi parametr oznaczony w próbie kalorycznej to jest przewaga kierunkowa, oznaczona skrótem PK.
lub używać też zamiennie angielskiego skrótu DP, czyli Directional Preponderance. To określenie strony, w którą oczopląs jest silniejszy. W tym wypadku przewaga kierunkowa 6%, oczopląs silniejszy w stronę lewą. I również dla przewagi kierunkowej istnieją określone umowne normy. I kolejnym parametrem, który jest podawany w wyniku, jest całkowita łączna prędkość wszystkich reakcji w 4 próbach kalorycznych, która też ma swoje określone znaczenie dla interpretacji. I tutaj mamy przykładowy inny wynik próby kalorycznej. Widzimy tutaj na wykresie strączkowym, że reakcja z prawego błonnika jest całkowicie prawidłowa, natomiast po stronie lewej prawie w ogóle nie ma żadnej reakcji. Ta krzywa jest prosta, widać już na pierwszy rzut oka, że te wykresy znacznie się różnią. Podobnie jest w motylu Freysa, widać tutaj, że te krzywe krzyżują się daleko poza tym prostokątnym polem normy, gdzieś po lewej stronie i widać, że lewe skrzydło motylu Freysa jest zanikowe, w zasadzie nie ma go w ogóle, natomiast po stronie prawej jest prawidłowe. I to samo widzimy w wykresie słupkowym. Lewy słupek jest szczątkowy, prawy słupek jest prawidłowy i widać, że po stronie lewej nie uzyskaliśmy żadnej reakcji i ma to swoje odzwierciedlenie w wartościach liczbowych. Jednostronne osłabienie 100% po stronie lewej, czyli nie uzyskaliśmy tutaj żadnej reakcji z lewego błędnika. Przewaga kierunkowa 60% w stronę prawą, czyli silny oczopląs w stronę prawą i mała ogólna prędkość wszystkich pobudzeń kalorycznych. W kolejnym wykresie widzimy tutaj w motylu Freysa, że jest też duża asymetria reakcji. Skrzydło prawe motylu Freysa jest bardzo takie małe w porównaniu do lewego, lewe jest znacznie większe, czyli ta reakcja po stronie prawej jest znacznie słabsza. To samo widzimy w wykresie strączkowym. Reakcje po stronie prawej są bardziej takie płaskie, zbliżone do siebie, natomiast tutaj widać, że one są po stronie lewej bardziej takie nasilone i widać wyraźną różnicę między stronami. I to samo widać w wartościach liczb bezwzględnych. Niedowład kanałowy wynosi w tym wypadku 41%. W przypadku, kiedy wykonujemy próbę kaloryczną bez rejestracji VMG, możemy ten wynik określić ręcznie, korzystając ze wzoru opracowanego przez holenderskiego otoneurologa Leonarda Jonkisa, znanego powszechnie jako wzór Jonkisa. To jest właśnie wzór Jonkisa. Pierwotnie bowiem uzależnia dziejów prób kalorycznych. Jedyną wartością, jaką można było zmierzyć, był czas reakcji po pobudzeniu kalorycznym. I te wartości uzyskanego czasu trwania oczopląsu można podstawić do tego właśnie wzoru i uzyskać wynik. I do dzisiaj zresztą często wykonuje się też próbę kaloryczną bez rejestracji oczopląsu VMG na podstawie pomiaru czasu trwania reakcji. I teraz zobaczmy, na czym polega ten wzór, czyli CP, canal paresis albo jednostronne osłabienie. Obliczamy w ten sposób, że suma reakcji ciepłej i zimnej dla ucha lewego minus suma reakcji ciepłej i zimnej dla ucha prawego przez sumę wszystkich reakcji razy 100% uzyskujemy ten parametr CP w procentach. Dobrze, a teraz krótkie podsumowanie próby kalorycznej. Jakie są zalety i wady próby kalorycznej? Podstawowa zaleta jest taka, że jest to próba bardzo znana, powszechnie i szeroko wykonywana, dlatego jest praktyczna i znana dla ogółu lekarzy oraz pacjentów. Kolejna zaleta jest taka, że w próbie kalorycznej każdy błędnik testujemy osobno. Ale tak naprawdę ta zaleta to jest taka, można powiedzieć, zaleta i wada jednocześnie. Dlaczego? Ponieważ w rzeczywistości stymulujemy zawsze przy każdym ruchu dwa błędniki jednocześnie. Na przykład przy takim prostym ruchu, kiedy skręcę głowę w prawą stronę, to stymuluję prawy błędnik, a lewy jest w tym czasie hamowany. A jeśli skręcę głowę w lewą stronę, to lewy błędnik jest pobudzany, a prawy hamowany. Czyli w rzeczywistości, w naturze, w jakimkolwiek ruchu głową zawsze stymulujemy dwa błędniki.
tylko w inny sposób. Jeden jest stymulowany, drugi hamowany i dopiero średnia wypadkowa reakcji z tych dwóch błędników jest przetwarzana przez centralny układ nerwowy, interpretowany właśnie przez mózg. Dlatego w próbie kalorycznej, w której stymuluje się tylko jeden z błędników, ta próba jest przez to, można powiedzieć, dla nas taka nienaturalna albo niefizjologiczna. No chyba że ktoś ma jeden działający sprawny błędnik, na przykład drugi ma uszkodzony, wtedy rzeczywiście czerpie informacje tylko z tego jednego błędnika. Ponieważ to przetwarzanie przez centralny układ nerwowy jest takie indywidualne, to wynik próby kalorycznej nie przekłada się w prosty sposób na odczucia chorego, czyli jakby nie musi korelować z odczuciami chorego. Innymi słowy, jeśli wynik próby kalorycznej jest bardzo zły, to nie musi z automatu oznaczać, że chory ma bardzo poważne zawroty głowy. I vice versa, nawet jeśli wynik próby kalorycznej jest bardzo dobry, czyli prawidłowy, to też nie wyklucza zawrotów głowy, w tym zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego i trzeba to mieć na uwadze. A jakie są takie klasyczne wady próby kalorycznej? Pierwsza wada polega na tym, że w próbie kalorycznej stymulujemy w zasadzie tylko jeden z receptorów błędnikowych. Każdy z błędników posiada aż 5 receptorów błędnikowych. 3 z nich zlokalizowane są w kanałach półkolistych, poziomym, pionowym i tylnym, natomiast 2 pozostałe w plamce łagiewki i w plamce woreczka. Stymulując kanał półkolisty poziomy w próbie kalorycznej, ekstrapoluje się ten wynik na cały błędnik, chociaż w rzeczywistości tak nie musi być, bo można sobie wyobrazić sytuację, że ten kanał półkolisty poziomy działa dobrze, a pozostałe kanały błędnika, czyli pionowe, na przykład tylny i przedni, wcale nie muszą już tak dobrze działać. I odwrotnie, kanał półkolisty poziomem może działać źle, natomiast pozostałe kanały, czyli tylny i przedni, mogą działać dobrze. Nie mówiąc już o pozostałych 2 receptorach błędnikowych, czyli plamce łagiewki i woreczka, które w próbie kalorycznej w ogóle nie są stymulowane. Kolejna wada próby kalorycznej polega na tym, że w próbie kalorycznej stymulujemy błędnik w zakresie bardzo, bardzo niskich częstotliwości. Są to częstotliwości w zakresie od 3000 do 5000 Hz, a więc bardzo niskie, podczas gdy taka naturalna częstotliwość pracy błędnika mieści się w zakresie od 500 do 5 Hz. Także widać, że ten zakres stymulacji próby kalorycznej jest bardzo niski i odpowiada on bardzo wolnym ruchom głowy, takim, których w zasadzie w życiu codziennym nie wykonujemy. Dlatego pod tym kątem też próba kaloryczna jest dla nas zupełnie niefizjologiczna i nienaturalna. I trzecia taka wada, można powiedzieć, próby kalorycznej polega na tym, że próba kaloryczna nie jest badaniem wystandaryzowanym albo inaczej wykalibrowanym. To znaczy, że jest wiele zmiennych, które wpływają na wynik próby kalorycznej, takich jak na przykład budowa przewodów słuchowych zewnętrznych. Są osoby, które mają szerokie przewody, niektóre mają wąskie, niektóre bardziej zakrzywione, niektóre bardziej proste. Zależy też od położenia samego kanału półkolistego poziomego, czyli tego, który stymulujemy, może być położony głębiej lub płycej. Zależy też od wrażliwości na próbę kaloryczną, bo jedne osoby są bardziej wrażliwe na to badanie, a drugie mniej. Dlatego ten wynik jest indywidualny i ta norma, którą podałem wcześniej, niedowładu kanałowego rzędu 20 do 25%, jest normą umowną i tak naprawdę może się troszeczkę różnić między sobą w różnych ośrodkach, czyli każdy ośrodek może mieć swoją taką indywidualną normę. Reasumując, próba kaloryczna jest jednym z możliwych testów błędnikowych, która ocenia nam funkcję lub działanie błędników. Ale nic nie mówi na temat rozpoznania, czyli na podstawie samej próby kalorycznej nie można postawić rozpoznania, postawić diagnozy lekarskiej. Dopiero lekarz na podstawie całości obrazu, czyli wywiadu, objawów chorego, innych badań błędnikowych, innych testów błędnikowych razem z próbą kaloryczną może to podsumować i postawić diagnozę, rozpoznanie lub przynajmniej podejrzenie rozpoznania. Dlatego trzeba podkreślić, że próba kaloryczna nie jest takim badaniem kompleksowym czy całościowym błędnika, jest tylko jednym z elementów
całej układanki diagnostycznej w diagnostyce zawrotów głowy i to trzeba mieć na uwadze. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.